Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. Siemanko, no i jestem w Zambii, w kraju numer 149 na 193 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mam znakomity plan, co zobaczyć w tym kraju, także mam nadzieję, że odcinki Wam się spodobają. Karta z Airtel załatwiona, zapłaciłem za nią 35 zł. Kolejna rzecz, do bankomatu wypłacić jakieś pieniądze, napić się kawy. A później trzeba wypożyczyć samochód, tylko to już nie wiem gdzie, to już muszę szukać gdzieś tu. Dobra, mam lekki problem z wynajęciem samochodu. Znaczy problem bardziej finansowy, nie po prostu problem. Tylko że strasznie dużo pieniędzy chcą. I dodatkowo jeszcze jest limit 100 km dziennie. A ja do miasta, do którego jadę, to w jedną stronę mam 500. A jeszcze tutaj muszę pojechać do takich polskich sióstr, które pomagają tu dzieciom. I jeszcze pewnie w jakieś tam po mieście bym pojeździł, to by się zrobiło ekstra jakieś pewnie z 900 tego, co mam limit. Także kurczę, no niedobrze. I to gdzie indziej pytać. Dobra, moi drodzy, zmiana planów. Powiem Wam tak, podliczymy za samochód $360. Do tego musiałbym dopłacić ekstra oczywiście za kilometry. To kompletnie mi się to nie opłaca. A jeszcze paliwo oczywiście. Przejechałbym jakieś 1200-1300 km, no to paliwo by wyszło też sporo, no i samochód by mi wyszedł majątek, totalnie majątek. Dlatego szybka decyzja, mówię, kurczę, no przecież to jest tak popularne miejsce, gdzie jadę, to wszyscy turyści jadą, to tam musi być jakiś lot, albo w okolice tego. No i sprawdziłem samolot i samolot tam i z powrotem kosztuje mnie $150. Idealnie po prostu. Także kupiłem go od razu, jutro o 9 mam samolot, o 10 jestem na miejscu. Mam 3 dni na miejscu, wracam. Czyli dzisiaj mam nockę tutaj i ostatnią nockę też mam tutaj. Jadę teraz do tych sióstr, zobaczyć jak wygląda miejsce, gdzie pomagają. No i w ogóle dużo fajnych rzeczy dzisiaj zobaczycie i usłyszycie. I no mam nadzieję, że wielu z Was się to spodoba. Będziecie chcieli też pomóc, bo ja przyjechałem tutaj do Zambii też pomóc tym dzieciakom. No i zobaczycie, co fajnego można zrobić. Dobra, przyjechaliśmy już do centrum, ale my wymijamy, jedziemy w inną stronę. Mamy super pana taksówkarza, boksera, pokazywał mi jak trenuje ludzi. Dobra, dojeżdżam już coraz bliżej do miejsca, w którym właśnie siostry prowadzą pomoc dla dzieciaków. No już tutaj to już nie wygląda wesoło. No i dotarłem. Jestem w Losace. Ze mną jest siostra Judyta. Witam serdecznie. Siostra mi opowiedziała teraz wiele rzeczy ciekawych na temat tego, co tutaj robią, czym się zajmują. Siostra jest tu też od 30 lat, także troszkę się tutaj zmieniło. Gdzie teraz idziemy? Idziemy do szkoły. Do szkoły, okej, dobra, czyli zobaczymy jak to wygląda. Czym dokładnie tutaj się siostra zajmuje? Jak to wygląda? Ja osobiście jestem odpowiedzialna za dom dla bezdomnych. A w tym domu dla bezdomnych przede wszystkim to jest dla ludzi starszych. Najstarszy ma 100 lat. Najstarszy ma 100 lat, a najmłodszy ma roczek. Taka kombinacja, że starsi, młodzież, bo mamy na przykład 2 chłopaków, którzy maturę zdają, teraz są egzaminy, inni w 9 klasie. Tu będziemy mieć fizjoterapię, budynek fizjoterapii. Te tutaj za nami, z tyłu to są typowo mieszkalne, tak? Mieszkalne, tak. A całe rodziny też się tu znajdują, na przykład, że przyjeżdża mama z dzieckiem. No to, Też. to całe nie, ale Znaczy, no nie, przepraszam, nie całe, ale że po prostu nie typowo Tak. sieroty, tylko
Tylko, że Tak. dziecko na przykład z mamą jest. Tak, to mamy takich dwoje, albo mamy też siostrę starszą po 20 z rodzeństwem, które jeszcze chodzi do szkoły. A mnie osobiście bardziej odpowiada taki typ, niż mieć sierociniec jako taki. No tak, no. Bo jednak te więzy rodzinne są Zawsze Bardzo to troszkę lepiej, oczywiście. konieczne. Jak wygląda tutaj sprawa z pomocą? Jakiej pomocy potrzebujecie? To bo wiadomo, siostra mi opowiadała, że bardzo dużo pomocy trzeba, no bo zresztą ja widziałem po tym, jak jechałem choćby tą dzielnicą tutaj, bo wy pomagacie głównie ludziom z tej dzielnicy tu? Głównie tutaj, tak? Tak. To znaczy, jak już powiedziałam panu, mamy przedszkole, ponad 200 dzieci mamy w przedszkolu, mamy szkołę podstawową, szkołę średnią, Homecraft, to znaczy szkołę gospodarczą. I to wszystko jest dla ludzi z tej dzielnicy, No tak. nie? Nie no, ja widziałem Mamy tutaj... duży plac, na przykład dobrze by było uporządkować, że boisko szkolne lepiej wygląda niż w tej chwili. W przyszłości na przykład szkoła jedna i druga potrzebowałyby też holu, jakiegoś większego pomieszczenia, które przy różnych okazjach, czy jak są egzaminy, że wszystkie dzieci mogą pójść do jednego pomieszczenia. A jak te dzieci tutaj trafiają? Bo to, nie wiem, one same się zgłaszają, czy wy po prostu znajdujecie gdzieś te dzieci? Czy ktoś pomaga wam wynajmować te takie najbiedniejsze dzieci z dzielnicy? No to różnie. W większości przypadków to przychodzi ktoś z rodziny, nie? Aha, i prosi o pomoc, tak? Tak, Że trzeba, tak. że nie ma pieniędzy na to i... Tak, no ale to wtedy trzeba sprawdzić też, No tak, oczywiście. jak to no. jest. Mamy jednego chłopca, który jest z innej miejscowości, nie? Bo akurat była taka sytuacja, że w Kabłę są siostry i one zgłosiły, że on żyje w takich warunkach opłakanych, że dużo dzieci, dużo wszystkich w domu, żadnych warunków. No i przyszedł do nas. W siódmej klasie jest. Egzaminy teraz miał i na wakacje pojedzie. Dobra, teraz siostra, a jak się siostra druga nazywa? Siostra Karen. Siostra Karen. I ona jest typowo stąd, tak? Czy ona też jest na Nazarecie? She is from Zambia. Zambia. And Okej. siostra Karen jest Zambijką Tak. i jest odpowiedzialna za szkołę podstawową i średnią. She said that maybe you are from primary school. Secondary. Yes. Yes. You agree what I said? Tak. Very right. Siostra nam właśnie powiedziała, że sama szkoła rocznie dla dziecka to są 3000, jak się ta waluta... Kłacze. Kłacze, 3000 kłacze. To jest 500 zł rocznie. To są naprawdę małe pieniądze. Myślę, że wielu stać na to, wiele osób z dobrym sercem mogłoby pomóc w takiej sprawie. Ja sam chciałbym dzisiaj takie coś zrobić oczywiście, też jakiemuś dziecku tak pomóc, ale to też jak siostra powiedziała, to nie jest tylko tak, że 500 zł na szkołę, bo jeszcze trzeba buty kupić, książki, tornister, ale to wszystko nie są już duże pieniądze, bo to wszystko chyba grosze tak naprawdę kosztuje. Tak, ale jak się doda wszystkie, jak się ileś dzieci ma, to potem się okazuje, że... No nie, to dla Was to tak, jak Wy macie tak Tak, 200-300 dzieci i dla każdego, ale ja mówię tak na przykład, jak ktoś chciałby Tak. z Polski tak pomóc, to dla niego tak, Tak, naprawdę tak. taki koszt roczny to będzie, nie wiem, z 1000 zł może? Tak, tak. Kurczę, to fajna inicjatywa, naprawdę. Myślę, że mam wielu widzów tutaj na moim kanale takich, którzy po prostu mogliby to zrobić. A gdzie w ogóle znaleźć, Wy macie jakąś swoją stronę, gdzie ludzie mogą się zapisywać, czy jak się trzeba kontaktować z Wami w ogóle? Można się też kontaktować z Domem Generalnym w Polsce. Aha, czyli można to po Tak, prostu zrobić przez tak. Polskę
i oni tutaj resztę rzeczy załatwiają, tak? Tak, ale Czy można bezpośrednio tutaj można też? bezpośrednio też. Aha, ale właśnie, no bo to taki jest, że w sumie jak ludzie by chcieli wysyłać te pieniądze na przykład na takie dziecko, to oni wtedy wysyłają na polskie konto w Polsce, czy oni... My mamy tutaj polskie konto, Okej, czyli to łatwo wszystko tak. zrobić, to naprawdę wszystko łatwo. możemy dać. To siostra, jak skończymy tutaj, Tak. porozmawiamy, siostra mi pokaże wszystko co i jak, to ja będę potrzebował wszystkie takie dane właśnie, Tak, tak. bo myślę, że możemy razem zrobić naprawdę fajną akcję tutaj. O ile dzieci teraz tak mniej więcej potrzebuje pomocy? Jest- Bo to też jest bardzo ważne pytanie. But How many kids school- want to go to the school but they don't have money for this and they need the help? And they need help. What is the number? But like not exactly number but maybe like 50, 100, 200 Maybe 50 and above. and more, yeah, more. Nie, because jeżeli zaczniemy z wielką liczbą, to kłopot dla nas. Nie no, Bo- oczywiście, że tak. to musicie załatwiać wszystko, też to nie Tak, jest i takie nie proste. tylko. Nie tylko, bo można zepsuć ludzi, nie? Mhm. Że im się da, No tak, No. tak. No ale to właśnie a tutaj... potem jak nie ma, nikt nie będzie próbować robić tego wysiłku. No, bo Weź- dostanie za darmo. No, No to jest takie... także Właśnie dlatego ja myślałem o tym, czy by nie było możliwości wyselekcjonować takie dzieci, które naprawdę potrzebują, że nie mają rodziców, albo ci rodzice naprawdę nie mają na to, i żeby te dzieci na ulicę po prostu nie trafiały, tylko żeby mogły iść do szkoły, tylko też, tak jak z siostrą rozmawiałem wcześniej, żeby tak znaleźć takie dziecko, które naprawdę będzie chciało iść do tej szkoły, a nie takie, które będzie za karę tam chodziło, bo mu się nie będzie chciało po prostu, albo w ogóle nie będzie chodziło. no, to jest, Bo to też jest taki wtedy to problem. jest bardziej złożone niż nam się wydaje. No tak, no Bo właśnie. to jest łatwo powiedzieć to, tamto, ale Tylko żeby to dziecko chciało chodzić No. i się uczyć. To jest to. Buina macioma błądź. Tutaj wejdziemy teraz do miejsca właśnie, gdzie siostra mi pokaże jedną część, którą trzeba wyremontować. I tak chodzi mi po głowie, że ja za to zapłacę po prostu. Z tego co obiecałem, że będzie z książki przekazane na cele charytatywne, to właśnie tak chyba to zrobię. Tutaj są, to jest szkoła już, tak? Jest. Tu są te klasy? Tak. I jak to jest podzielone na przedszkole, na podstawówkę i na... Do przedszkola pójdziemy później. Okej. A Czyli tu jest podstawówka. Tu jest primary here. Nie. Ile klas podstawówki tutaj dzieci mają? Tak jak w Polsce 8 czy mniej jest? 8 w tej chwili. 8, okej. O, coś się pali. Jakieś opony chyba. Śmieci. A śmieci? O, Śmieci palą. to nie tylko, to w wielu krajach widziałem już. No. A jak, Tak. jak właśnie, to jak się studnie kopie, to jaki to jest koszt? Tutaj bardzo duży, czy... Chyba nas kosztowało ze wszystkim gdzieś tak do 60 000 Złotych? kłacia. No, to dobra, 10 000 złotych około kosztowało. I teraz dzieci tu Ja mają myślę, czystą że- wodę, tak? Tak, do picia mają czystą. A, A skąd wiedzieliście, że akurat jest tutaj woda? Że jak, no, to sprawdzają to, tak? Sprawdzał, tak. Prosiłyśmy kogoś. A jest w Zambii ogólnie jest duży problem z wodą, czy tutaj raczej nie ma problemu? To znaczy jest, bo mamy problem z prądem też. O, z prądem też. Mamy z prądem problem tego typu, że wyłączają. Wyłączają prąd. Hello. No. Our beautiful children. Dziewczynki szkołę skończyły. A tutaj ta szkoła też została wybudowana z darów od ludzi po prostu, czy rząd pomógł? Jakoś rząd tu w ogóle nie pomaga w takich kwestiach? Znaczy, ten budynek to rząd częściowo pomógł. Okej. A reszta to taka żebranina, nie? No tak, ale w dobrym celu. No. Czasem nie jest wstydem prosić o pieniądze, jak idą na dobre rzeczy. Wstydem jest prosić, jak ktoś chce na narkotyki albo alkohol i to z tego się można wstydzić, a nie jak się pomaga ludziom.
I can see, sister, that you are doing a lot of watering. It's quite green now. With that dirty water, yeah? Okej, to jest to miejsce, o którym siostra mi mówiła, które potrzebuje pomocy, żeby przerobić na klasę? Na bibliotekę. A, na bibliotekę, okej. Czyli w sumie trzeba byłoby ściany też jakoś doprowadzić do porządku, zrobić sufit zresztą. No nie, no to widać, dziury są, to by przemakało, to zaraz by nic z tych książek nie było. Tak. W pierwszej wersji to było przeznaczone na coś innego, czyli trzeba byłoby zrobić inne drzwi Tak, no i oczywiście. wtedy większe okna, sufit i później jakieś te. And how is A here? jak jest tutaj właśnie z książkami? To znaczy mamy trochę książek. Jest dużo, tak? Tak, mamy chyba 3000 książek. Okej, one gdzieś leżą schowane po prostu teraz, czy jest gdzieś taka prowizoryczna biblioteka? Nie, na razie są schowane. Była w tym roku wolontariuszka, która nam to uporządkowała, zapisała i tak dalej, ale musimy mieć jakieś przyzwoitsze No pomieszczenie. tak. Okej, możemy iść zobaczyć teraz do klas, jak wyglądają? Jest. Czy macie tu też pomoc medyczną dla tych ludzi, czy jakiś szpital typowy, którym pomagacie, albo tutaj na terenie tego ośrodka? To znaczy mamy ten dom dla bezdomnych, no to proste rzeczy to same robimy, a jak ktoś się rozchoruje, no to musimy wziąć do szpitala, nie? Bo takich A jak daleko możliwości. Jak daleko stąd tu jest szpital? przychodnia jest. A, to niedaleko, co? Niedaleko są. Okej. Tak. Co tutaj jest w tych budynkach? To wszystko To są sto- klasy? Tak, to szkoła średnia. Czyli jest jeden budynek, drugi budynek, trzeci. Tam z tyłu, tamten też? Tamten to jest szkoła zawodowa. A, szkoła zawodowa już. Tak. Kurczę, fajnie macie tutaj zrobione, czyli A tu jest tu przedszkole. każdy może się chodzić od przedszkola do liceum, nie liceum, do podstawówki i zawodówki, tak? Nie, to podstawówki i to szkoła średnia. No. Mniej więcej o to mi chodziło. Czyli na przykład we can go to see one class, yeah. No, pójdziemy teraz zobaczyć, jak wygląda klasa. Tutaj lekcje do której trwają? O której dzieci kończą? Teraz są egzaminy, to A, jest koniec roku, tak? no nie dokładnie, ale egzaminy dla 12 klasa zaczęła. Okej. Dobra, tutaj wejdziemy do klasy, jak wygląda, zobaczyć. O, dziękuję. O, mają ławki, tablica. Jest mnóstwo kurzu. No, widać. To 8 miesięcy prawie nie pada. 8 miesięcy już nie padało? No Ojej. bo Teraz susza jest 8 miesięcy, a w ciągu 4 miesięcy może padać, ale nie musi. Ale nie musi, no dokładnie. Czyli teraz będzie się zaczynał sezon deszczowy? Gdzieś koniec listopada. Okej. Było trochę opadów w niektórych miejscach, ale u nas niestety nie było. Dzieci dwójkami siedzą w ławkach, czy pojedynczo? tak. Dwójkami. No, popatrzcie, jak ładnie przedszkole tutaj wygląda. Ile dzieci w przedszkolu teraz jest? Koło 200. Koło 200, no ale tak, A mają tego- zjeżdżalnię, mają Tego porobione. słonia wiele lat temu robiliśmy sami. O, Nawet mam zdjęcie, jak siedzę na tym z słoniu. gipsu? On jest zrobiony, czy z Nie. czego? On jest zrobiony z drutu. Tak. Drut, potem położone tam worki i kamienie, a potem zalane i to się trzyma. Ile lat już ma? O, już sporo. Nie pamiętam dokładnie. Jeszcze wtedy byłam młoda, mogłam się wspinać. I żyrafy też na tej samej zasadzie. Czyli najpierw ktoś zrobił szkielet, a potem się Później się to ulepiło, no tak. tak. Choć teraz to można kupić różne zwierzę.
No tak. Ale takiego wielkiego słonia to A tutaj z tych dzieci, co chodzą tutaj do przedszkola, ile tutaj jest na stałe u Was? Co tam pomagacie właśnie? akurat w przedszkolu to nie mamy takiej dużej liczby. Mamy Ale to wszystko dzieci z tej dzielnicy, tak? Wszystko z tej dzielnicy. Tak. Kurczę, no jak jechałem przez tą dzielnicę na taksówkę, że nawet wjechaliśmy 2 razy w uliczkę złą, bo to te dzieci po prostu wszędzie tu Tak, są. tak, No tak. jakby po prostu, nie wiem, no wszędzie, wszędzie. Mówi się, że Zambia ma 70% ludności poniżej 30 roku życia. Młode Tak. społeczeństwo. Czyli jak ja jestem w Polsce, to ja się czuję źle. No w Polsce jest zupełnie na odwrót. No. Tak. W Polsce niestety społeczeństwo ale się starzeje i nie ma tego przyrostu naturalnego. I nie ma tego życia, No, tego wszystkiego także. no tak jest. No ale to też wszystko przez te telefony komórkowe i tak dalej. Kiedyś moje dzieciństwo, to ja cały dzień na podwórku siedziałem, a czemu mówiliśmy na polu? U mnie się mówiło na polu. A teraz dzieci to wolą w domu siedzieć na komputerze grać. A z jakiej Z Bielska Białej jestem. Z Bielska strony? Białej? To bliżej mnie, bo ja jestem 40 od Krakowa. O! Ja to babcię, 40. rodzinę mam w Wadowicach na przykład. No to ja tu jestem za Nową Hutą, między Brzeskiem Nowym a Koszycami. Kurczę, no dzieci tu mają całkiem fajnie, ładnie tu wygląda. Tak. Fajnie to A porobione ponieważ jest. tak, a ponieważ to jest zamknięte, żeby nie wychodziły, żeby bezpieczne były. Mhm. No bo Fajnie właśnie, mają, tak. nie pokazałem na początku, bo my tutaj jesteśmy w ogóle... Congratulations, sister, it's beautiful. Właśnie jak tutaj przyjechałem, jak taksówkarz mnie przywiózł, to nie pokazywałem jak to wygląda, ale to całe terytorium jest dużym murem otoczone dookoła, jest ochrona, były druty kolczaste. No, mają to tak zabezpieczone tutaj po prostu, żeby było na pewno bezpiecznie. I rozmawiałem też z siostrą o tym teraz, na przykład jak ktoś chciałby przyjechać na wolontariat, bo jest tak, że ludzie przyjeżdżają na wolontariaty do Afryki. Nie wiem jakby to dokładnie miało wyglądać. Zostawię Wam kontakt tutaj do siostry na pewno, jeśli ktoś by chciał przyjechać, ale od razu mi zaznaczyła, że to wygląda tak, że jak ktoś ma naprawdę szczere intencje i naprawdę chce przyjechać i pomagać, bo jeśli ktoś by chciał po prostu przyjechać, bo będzie fajny, bo przyjechał na wolontariat do Afryki, to powiedział, że nie potrzebują takich ludzi, no bo to jest kolejna osoba, kolejny problem. Ale jeśli są ludzie z misją, którzy chcieliby przyjechać, chcieliby naprawdę pomagać tutaj, no to znajdziecie kontakt do siostry na dole w opisie. Można się odezwać, bo zawsze się ktoś przyda, zawsze się przyda, bo tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty, dużo potrzeb mają i serio, no to tutaj w środku fajnie wygląda, bo no, naprawdę się starają, żeby to fajnie wyglądało, ale na zewnątrz, przecież ja tu jechałem takimi ulicami, no z ciekawostek jeszcze Wam mogę powiedzieć, że tutaj jest bardzo duży przyrost naturalny, bardzo dużo dzieci się rodzi, nie ma pracy, jest straszna bieda i ludzie z całej Zambii, i nie tylko z Zambii, z innych krajów dookoła, które są też, przyjeżdżają tutaj właśnie do Lusaki, do stolicy, bo mają nadzieję na to, że znajdą pracę. Pracy nie ma. I po prostu dookoła miasta slumsy rosną coraz większe. Nie ma tam prądu, nie ma wody, rozwijają się choroby, nie ma pracy. I to wyobraźcie sobie, co się dzieje. No i właśnie wielu ludzi potrzebuje pomocy. I ja od razu też zaznaczam. Jeśli pomagajmy mądrze i pomagajmy tu na miejscu. Żebyście wiedzieli, jakie są moje szczere intencje, pomagajmy tu na miejscu. Tutaj Wam jeszcze pokażę, jak wygląda szkoła średnia właśnie, czy zawodówka. Ale tu zamknięte wszystko, widzicie, no. Wszędzie kraty, w ogóle tutaj obok śmieci palą, wszystko jest zadymione. Śmierdzi okropnie. Fuj. Ja myślałem na początku, że jakieś opony palą, bo to typowo tak śmierdzi gumą, plastikiem, no ale siostra mi powiedziała, że tutaj cały czas palą śmieci.
O, tutaj właśnie siostra mi też uczyła, znaczy mówiła, że tutaj dziewczyny się też uczą szyć na maszynach, typowo, żeby tutaj gotować, typowo, żeby jakiś zawód zdobyć, ale że też jest tak ciężko z pracą. Chłopak, który mnie tutaj odbierał z bramy, to też skończył szkołę pielęgniarską, pracuje tutaj, bo nie ma pracy. Co z tego, że skończył, że ma wykształcenia, jak niestety w kraju brakuje pracy. No dobra, to nie będę przeszkadzał. Dobra, może będę przeszkadzał jednak. A, tutaj szyją dziewczyny. No właśnie, pan nauczyciel właśnie ze mną tutaj pogadał teraz chwilkę. Powiedział, że to wieczorna klasy są, od 16 do 18 mają naukę szycia. Powiem wam jeszcze tyle. Teraz oprócz tego, oczywiście, że potrzebują tutaj lecieć na tą naukę. Jeśli ktoś z was by się zdecydował wspomóc takie dzieci, rozmawiam teraz z siostrą, jak to wygląda. Ona mi powiedziała, że to jest po prostu tyle tych dzieciaków jest, to jest tak duża skala, że jeśli ktoś liczy na przykład na to, że wiecie, że dziecko będzie wysyłało, nie wiem, listy albo coś, to ona powiedziała, że po prostu nie jest w stanie tego wszystkiego dopilnować, żeby takie dziecko to się zajmowało, że jeśli ktoś będzie chciał pomóc, to no po prostu musi zaufać, że te pieniądze idą dla tego dziecka, że to dziecko chodzi do szkoły, że się uczy, no bo nie da się wszystkiego załatwić, no. Nie mają tu nikogo takiego, kto by mógł przyjechać i się tym zajmować, pilnować, żeby te dzieci po prostu, wiecie, no, w jakiejś formie wam podziękowały takiej osobie. Ale ja myślę, że samo takie coś, że zaufacie i że wiecie, że te dzieci będą chodzić do szkoły, powinno wystarczyć, no. Nie trzeba wysyłać na przykład 1000 zł rocznie, żeby wysyłać je na raz. Można na raty wysłać. Jeśli ktoś z was zdecyduje się takie coś zrobić, zaadoptować takie dziecko, ja sam dzisiaj za chwilę idę załatwić wszystkie formalności. Sam to zrobię, w ogóle to ja zrobię więcej, nie tylko jedno, tylko może od razu 5 dzieci pomogę jakiejś. Ale jeśli ktoś z was zdecydowałby się to zrobić, to fajnie, jakbyście się odezwali, na dole macie numer WhatsApp do siostry tutaj. Napiszcie, że chcecie pomóc, chcecie zaadoptować takie dziecko. Można albo wysłać raz w roku pieniądze, przypuśćmy tam nawet, to nie będzie nawet całe 1000 zł, to będzie nawet mniej. Albo po prostu można, nie wiem, w 2 ratach, w 3 ratach. To wszystko od was zależy. Ale myślę, że dla was to będą małe pieniądze po prostu, a możecie zrobić coś świetnego. Możecie pomóc takiemu dziecku. Takie dziecko może się uczyć i zawsze to będą jakieś drzwi do lepszej przyszłości. Bo jeśli te dzieci nie mają pieniędzy, czy raczej rodziny tych dzieci mają pieniędzy na to, żeby wysłać dziecko do szkoły, to te dzieci trafiają na ulicę. Będą żebrały, później będą brały narkotyki, popełniają przestępstwa. I takie dziecko już nie będzie miało przyszłości. A jednak możemy jakoś pomóc. Pomóc tutaj na miejscu. Plus dodatkowo jeszcze dogadałem się z siostrą, że otworzą zbiórkę taką z wolną pomocą na wyremontowanie tej biblioteki, na dzieci, które na przykład ktoś się zobowiązał, że będzie płacił dziecku za szkołę, a nie wysłał pieniędzy, żeby miały takie pieniądze, żeby wysłać. Na jedzenie tutaj dla ludzi w tym ośrodku, bo wiadomo, że potrzeba jedzenia, muszą zapłacić za prąd, na jakieś paliwo, żeby gdzieś coś pojechać, załatwić. No, mają bardzo, bardzo dużo rzeczy, których potrzebują, a nie mają na to pieniędzy. Niestety, ciągle brakuje. Ciągle tutaj ta dzielnica cały czas się podobno rozrasta. Przyjeżdżają cały czas ludzie z różnych części, mieszkają na wsi i nowi ludzie potrzebują pomocy, a oni to robią wszystko po prostu w dobrej intencji. Także wiem, że mam tutaj naprawdę ludzi takich, którzy zaufają siostrze, będą wiedzieli, że na pewno te pieniądze dobrze będą wykorzystane. Ona tu 30 lat już pomaga, tylko w tym miejscu, a ogólnie w Afryce jest od 40 lat. Także naprawdę anioł. No, idę zobaczyć dalej, co tam się dzieje. Idę później z nią porozmawiać w sprawie tego, że chcę adoptować takie dzieci i pomagać im tu. Będę wysyłał pieniądze. No i na samą zbiórkę oczywiście też wpłacę jakąś kwotę, tak jak wam mówiłem, z książki Moja ucieczka. Każde 5 zł ze sprzedanej sztuki przekazuję na pomoc charytatywną. Także na pewno pieniądze trafią do Polski na święta, na paczki dla dzieciaków.
Tak jak mówiłem, znalazłem już fundację, która mi pomoże w tym, żeby takie dzieciaki na święta dostały ich rodziny, jakieś paczki. Dodatkowo wyślę tutaj oczywiście na pomoc dla dzieciaków. I jeszcze znajdę trzecie miejsce, jeszcze jest trochę czasu. I oczywiście do Tajlandii. Do Tajlandii co roku robimy paczki w Tajlandii dzieciom. Co roku pomagamy. Zawsze jest jakieś 200-300 paczek. W tym roku nawet ci nasi deweloperzy, jak usłyszeli o tym, że robimy takie coś, powiedzieli, że chcą dołączyć, chcą robić paczki, chcą też wesprzeć nas. Także no, to jest świetna inicjatywa. Pamiętajcie, pomagać może każdy, tylko trzeba chcieć, a pomaganie jest fajne. Ja od 6 lat zawsze w okresie świątecznym, pod koniec roku robię coś, organizuję. Nie dlatego, że ktoś sobie pomyślał, że by było fajne. Ja to robię, po prostu to lubię i się cieszę, że mogę pomóc, że mam takie możliwości i że mam zasięgi, które mogę wykorzystać przez to, żeby ludzie też mogli pomagać. Bo jak ktoś z Was myśli, że osoby, te, które mają zasięgi, są popularne, pomagają, żeby być fajnym, nie. Takie osoby powinny mówić o tym, pokazywać to, żeby inni mogli brać przykład. Miejsce na budowę holu, Okej. czyli dużego pomieszczenia, gdzie na przykład cała szkoła może się zebrać. Okej. To bardzo pożyteczne. Albo jak są egzaminy, zamiast w jednej, drugiej klasie, to może być w holu. No tak jak w Polsce takie matury robią albo coś Tak. na takiej wielkiej sali, wszyscy razem Tak, robią. czyli ale to będą duże pieniądze. A może mi Bardzo siostra jeszcze coś dużo. powiedzieć o tym, czy to wszystko jest ogrodzone ze względów bezpieczeństwa? Znaczy na pewno, no, tak. to takie głupie pytanie było, bo to znałem odpowiedź, ale że właśnie metalowa brama jest duża, tam jest ochrona jest tam cały czas, która pilnuje? No jest ktoś na bramie cały czas, bo to jest bardzo ruchliwe miejsce, tyle dzieci do szkoły w ogóle. Ale czy tu Dużo się coś rzeczy działo? Coś złego się działo? Czy to zawsze po prostu było ogrodzone tak w razie czego? A tutaj musi być zawsze ogrodzone, Musi bo być, no. w ogóle by to wszystko zadeptali. No tak. No i szczerze powiedziawszy, to jest fajne, że to jest ogrodzone, bo tu w środku, w porównaniu do tego, co z na zewnątrz, co widziałem, to tu jest pięknie w środku, naprawdę. To I znaczy- myślę, że takie dzieci, jak przychodzą do szkoły i widzą takie fajne miejsce, to im na pewno lepiej jest tu spędzać czas. Tak. Wiele osób, bo Ciałama, ten nasz kompon, jak to nazywamy, ta dzielnica, no wiadomo, biedna, dużo brudu i różnych rzeczy. Czyli na przykład jak ktoś jedzie przez tą Ciałamę i przyjeżdża do nas, to zawsze mówią, to oaza. No to ja tak miałem właśnie. Ja tylko przejechałem przez bramę, mówię, jeju, jak tu czysto, jak ładnie. A tam na zewnątrz, no jechaliśmy Tak. takimi uliczkami, że naprawdę no nie było wesoło. A ludzie tam w ogóle, to chyba w wielu miejscach nawet prądu, wody nie mają chyba, czy mają akurat wszyscy w domach tam? Nie mają, no. Zresztą prąd jest bardzo drogi i też jest zabierany, nie? Aha, no tak jak siostra mówiła, że czasem Tak. ten prąd jest, czasem go nie ma. Tak. A to wiadomo od czego to zależy, czy po prostu nagle wyłączą i nie ma? My wiemy, od czego to zależy po prostu. Nie ma na tyle tego prądu, Aha. żebyśmy go używali swobodnie. Ale są czasem takie problemy, że w klasie na przykład podczas lekcji wyłączą i... No, ale to w ciągu dnia to... A to niepotrzebne, bo w sumie tu zawsze słońce jest. No tak. Także to jest ten... Możemy się jeszcze przejść. Patrzcie, tylko chmura tu leci cały czas z tego, jak palą śmieci. Tutaj za tą bramą właśnie jest boisko. O, tak pokażę. Dzieci tutaj korzystają, nie wiem, podczas WF-u? Czy mają takie coś jak ale- WF w ogóle? Tak, tak. Mają. Ale oprócz tego przychodzą grupy grać. Okej. No, To dobrze też, naprawdę, że dzieciaki chcą uprawiać sport. tak. Owszem, muszą coś zapłacić za to ci z zewnątrz, dlatego że musimy utrzymać No, żeby było na jakieś... utrzymanie, tak, wiadomo. A utrzymać trawę to chyba jest tutaj ciężko, no, bo to chyba jednak schnie szybciutko. Bo widać właśnie jaka sucha wytarta. No ale jak 8 miesięcy nie padało, no to się nie ma co dziwić wcale. A z wodą różnie, choć w tej chwili to mamy na tym brudną wodę, czyli można będzie podlewać w razie czego. I to wysypisko od razu za płotem już, tak? No trochę dalej, Ulica tak. i dopiero I dopiero, no ale to można powiedzieć od razu za, tak. Dobra, moi drodzy, tak jak Wam mówiłem, siostra Judyta i inne siostry otworzyły tam zbiórkę.
na dzieci. Dokładnie zbiórka wygląda, już Wam pokażę. Zresztą udostępniony będzie link na dole. Fajnie by było, jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć to, co one tam robią. Fajne jest takie ich hasło: uratować choć jednego człowieka. A one przez te 30 lat, co tam działają, uratowały pewnie tysiące ludzi. Na pewno tak jest. Tutaj uratować choć jedno dziecko. I tutaj jest podany numer konta. Ja Wam na dole w opisie zostawię tak. Numer konta do siostry plus numer WhatsApp. Tam na ten numer WhatsApp możecie się do niej odzywać w sprawie adopcji dziecka na odległość. Czyli w pomocy po prostu, żeby dziecko się uczyło, żeby dziecko mogło chodzić do szkoły, żeby kupić dziecku buty, żeby kupić mu plecak, żeby mu kupić książki. To jest naprawdę niedużo. 1000 zł rocznie, które jeszcze można rozbić sobie na raty, bo można na przykład wysłać pierwszą ratę 500 zł, później po 3 miesiącach, nie wiem, 300 i później po kolejnych miesiącach 300. Dla tego dziecka to jest naprawdę bardzo wiele, a dla wielu z Was, nie mówię, że dla każdego, ale myślę, że dla wielu z Was no to jest nieistotne, naprawdę. Także fajnie by było, znaczy nieistotny koszt, który możecie ponieść, a naprawdę możecie uratować takiemu dziecku życie. No i dodatkowo jest też zbiórka. Zbiórka, która... Czekajcie, otworzę sobie ją tylko. Zbiórka, która jest tam właśnie na pomoc dzieciom, które na przykład chodzą już do szkoły, a ktoś nie wpłacił pieniędzy za dany rok, to wtedy z takich pieniędzy to pójdzie na to dziecko. Dodatkowo na prąd w tym ich całym ośrodku, na jedzenie dla tych ludzi, którzy są tam bezdomni, plus dla dzieci. No i plus jeszcze no, dokończenie tej biblioteki, którą dzieciaki tam potrzebują i to bardzo. Także, moi drodzy, czekajcie, działam. O, mam tutaj tą zbiórkę. Znaczy zrzutkę dokładnie. Zrzutka będzie wyglądała tak. Opis zobaczycie na dole, znaczy będzie link. Opis możecie tutaj zobaczyć cały, wejdziecie sobie, poczytacie. No i ja zaczynam. Ja sam od siebie na zrzutkę dorzucam 15 000 złotych. Tak jak wam mówiłem, mam z książki pieniądze, które obiecałem, że przeznaczę na pomoc. Poleci pomoc na paczki ludziom w Polsce, w jednym na święta. Poleci na dzieci w Zambii, teraz 15 000. Poleci na dzieci w Tajlandii, na paczki na święta. Plus jeszcze za parę dni będę w kolejnym ciekawym miejscu, które wam pokażę i tam też poleci. Aha, ważna rzecz, bo może parę osób nie wie, jak się zrzutkę obsługuje, a chciałoby wpłacić, a im wyskakuje inna kwota niż dali. Wiecie co, patrzcie, tutaj widzicie kwotę, na przykład, którą chcecie wpłacić. Ja sobie daję, macie tutaj 5, 50, 100, 500, 300, ileś tam chcecie. Ja daję inna kwota, wpisałem 15 000, daję na przykład blik. I tutaj na dole macie wesprzyj zespół zrzutki. Pamiętajcie, żeby to przesunąć, jeśli nie chcecie tego zrobić, no bo to lecą pieniądze dla zrzutki, które nie będą dla dzieci. Także ustawiacie sobie 0. Tutaj dalej sobie wpisujecie swojego maila, imię. I tutaj jest, że organizator otrzyma od Was, na przykład ja mam 15 000, akceptuję i wpłaci. Czekajcie, tylko to dokończę. Wpisuję szybko maila. Małpę. Ok, gotowe. Wpłać. Żeby ktoś mi później nie zarzucał, że ściemniam. Chcecie zobaczyć. 15 jest, zresztą jak ktoś wejdzie, to zobaczy. No. Tak, tylko że potwierdzić tym, którzy nie wierzą. No, a teraz się biorę jeszcze za kolejną rzecz. Pierwsza rzecz to, jak byłem tam na miejscu, poznałem jedną dziewczynkę, której właśnie chcę pomagać. Będę jej wysyłał pieniądze na szkołę. To jest ta dziewczynka.
Plus dodatkowo wyślę dla 4 innych dzieci też. No, po prostu, bo chcę. No, tylko tutaj już jak chcecie typowo adoptować dziecko albo coś, to pamiętajcie, że na dole albo znajdziecie numer WhatsApp do siostry Judyty, siostry właśnie, która jest tutaj. Ona jest tam już od 30 lat. No, dużo mogliście usłyszeć ciekawych historii, które opowiadała, także naprawdę robi niesamowitą robotę. No i albo tam na WhatsAppie się odezwiecie, albo po prostu jest numer konta, tylko trzeba wpisać po prostu dla dziecka. Tyle. Fajnie jest pomagać, na pewno jest fajnie. I fajne jest hasło uratować choć jedno dziecko. No. Dobra, ja się biorę za wpłatę. Dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i liczę na wasze dobre serce. Liczę, że tak naprawdę w 1, maks 2 dni uda nam się uzbierać fajną kwotę tam na pomoc i parę dzieci lub paręnaście będzie mogło chodzić do szkoły. Dzięki, pozdrawiam.